Witajcie serdecznie w kolejnym vlogu. I tak jak Wam obiecałam, będzie dzisiaj pogadanka taka o social mediach, co ja o tym myślę i jak to w ogóle postępuje z biegiem lat, bo ja w zasadzie jestem już chyba na tym Instagramie już chyba z 6-7 lat, nie wiem, nawet w sumie. Nie liczyłam tego, ale sporo czasu. Przy okazji Wam pokazuję tutaj etap tworzenia boksera. Wszystko jest połączone już oprócz głowy. Tu jeszcze będzie poliki dodawane, ale przy okazji Wam pokażę, jak formuję tutaj całą tą muskulaturę. I no właśnie, jesteśmy na tym etapie. Połączyłam już wszystkie części ciała. Nie chcę zbytnio od przodu pokazywać, no wiecie, żeby nie psuć finalnego wyglądu. Czekajcie, zaraz sobie tylko poprawię światło. O, bo jest niby słoneczny dzień, ale jakoś tutaj tak ciemno mi z tej strony. Ja będę sobie tutaj ubijać. Przy okazji zobaczycie, jak to wygląda, jak to wygląda w ogóle. Ja się ostatnio nie mogę wysłowić. Długo już nie nagrywałam, nie mówiłam do kamery i widzicie, jakieś głupoty wychodzą mi słowne. No to tak, tutaj jest wełna, która nie jest dobrze ubita. I zobaczycie, jak to będzie fajnie się wygładzało w trakcie. Też tutaj już widać różnicę. Tutaj jest tak, o, na słowo honoru ubite, a tutaj mamy już ubite bardziej. No ja sobie będę ubijać, może sobie przybliżymy i będziecie widzieć, jak się ubija i jak to się zmienia ta faktura w ogóle. To będzie fajne. No i dobra. I powiem tak, ostatnie moje spostrzeżenia a propos tych platform wszystkich. Instagram, Facebook, YouTube tak samo. Nie wiem. Słyszę, że no, trzeba dużo cały czas udostępniać tych filmów, żeby były interesujące dla Was. I to też robię. Już przechodziłam wszystko ze zdjęć, tu jeśli chodzi o Instagram. Były tak zdjęcia, potem widzę, że tam coś się zmieniło z hashtagami, że już hashtagi już nie są mile widziane, tylko trzeba cały czas pisać jakieś słowa, które się powtarzają w kółko pod każdym zdjęciem i to wtedy będzie nas odnajdował przyszły odbiorca. No ale wiecie, tak wszystko robiłam i coraz bardziej widzę, że coraz mniej tych wyświetleń jest. Jeszcze co niektóre rolki mają branie, także mogę Wam powiedzieć, że chyba najbardziej rolki mają branie. Powiem Wam tak, jak wchodzę potem w ten w statystyki tego na przykład zdjęcia i wchodzę w statystyki rolki. Rolka to jest taki krótki filmik, jak ktoś nie jest na Instagramie, to jest taki krótki filmik, który ma 1,5 minuty. No i jeszcze lepsze to jest to właśnie, że ta rolka ma 1,5 minuty, nie? Na TikToku możecie umieścić filmik do 10 minut. O, jeszcze Wam opowiem jeszcze ciekawszą rzecz. Na YouTubie jest short, który ma minutę, do 60 sekund. Na Instagramie i na Facebooku możecie udostępnić, bo to jeżeli udostępniacie na Facebooku, na Instagramie, to się jednocześnie możecie udostępnić na Facebooku, matko. Jeżeli udostępniacie na Instagramie, to na Facebooku się udostępnia jednocześnie, jeżeli tam zaznaczycie taką opcję. No i teraz tak, tworzę sobie jakiś filmik. No i popatrzcie sobie tak, od mojej strony Wam opowiem historię. Jesteście takim twórcą jak ja, no i chcecie, żeby istnieć w ogóle w przestrzeni, żeby ktoś wiedział, że istniejecie, jak nie macie strony internetowej, o której ja teraz myślę, mam domenę wykupioną już od dawna i powiem Wam, tak się zbieram jak pies do jeża. I do meritum. Macie te parę platform i jesteście takim twórcą jak ja, no i chcecie sobie filmik nagrać. No i oczywiście, no co? Możecie sobie nagrać, najlepiej nagrać najkrótszy, jaki może być, czyli minutowy, ale w nim nie zawrzecie wszystkiego tego, co chcecie zrobić, żeby udostępnić go wszędzie ten sam, nie? Bo przecież nie będziecie nagrywali osobnych filmów na każdą platformę, bo to się bez sensu jest, nie macie czasu na tyle na to, jeżeli jesteście takim twórcą jak ja i że musi jeszcze tworzyć figurki, nie?
Muszę mieć czas na tworzenie figurek, wysyłanie ich, rozmawianie z klientami i tak dalej. No i tak, no i nie jeden raz była we mnie taka frustracja, że nagrałam coś, co miało tam 2-3 minuty i nie dało się tego skrócić do minuty, żeby na YouTube'a wrzucić, nie na shorta. No i w sumie już jeden filmik nie pójdzie. I cały czas takie kombinacje. Najczęściej co widzicie, to 1,5 minutowe są u mnie filmy, które może skrócę do minuty właśnie, żeby na YouTube'a wrzucić. Mało tego. Na każdej platformie jest inna muzyka. A co najlepsze, jeżeli jeszcze udostępnicie z Instagrama filmik z muzyką, to może być tak, że na Facebooku, jeżeli jest udostępniany jednocześnie na Instagramie i na Facebooku, to na Instagramie dostaniecie wiadomość, nie na Instagramie, tylko na Facebooku dostaniecie wiadomość, że została muzyka wyciszona, bo nie macie tam prawy w jakichś tam krajach. I na przykład ten filmik hula z muzyką na Instagramie, ale na Facebooku już nie. I musicie sobie podmienić tą muzykę. TikTok jest najgorszym chyba moim zdaniem z narzędzi pod względem muzycznym, bo tam są takie bieda edition te muzyki. I jeżeli jak macie jeszcze profil jakiś tam biznesowy, na przykład tak jak ja, twórcy, to nie macie dostępu do większości muzyk takich komercyjnych, co sobie ludzie tam prywatnie udostępniają, bo wchodzę w muzykę na przykład danego filmu i chcę u siebie udostępnić i nie mam tam takiej możliwości jak inni ludzie. A widzicie tam pełno filmików, które ktoś wykorzystał, ale wy nie możecie, nie? No i taka właśnie bida. I zobaczcie, jak się fajnie ubiło. Już jest więcej tego gładkiego i tu jest ta część mniej ubita. No i już przechodzimy dalej. Już 6 minut mojego opowiadania. No i tak, musicie mieć czas na to, żeby i filtrować, i rozmawiać z klientami, i tworzyć te filmy. I powiem wam tak, że te filmy, które ja na przykład tworzę, to nie są skomplikowane. Ja tam nie używam jakichś wielkich przejść magicznych i tak dalej, nie? No i co, ale żeby dodać napisy, to ja też nie robię tak na odwal, bo tworzę te napisy wygenerowane, ale ja je sprawdzam za każdym razem, jak są wygenerowane, bo tam jest pełno literówek, w ogóle nawet niektóre słowa są źle wygenerowane i to samo jest na YouTubie. I właśnie na YouTubie też daję automatyczne napisy, ale ja wchodzę w te napisy i każdy filmik przesłuchuję te 20 minut, nawet i pół godziny, jeżeli jest film, ja dodaję słowa. I tam jest bardzo często jest w tych wygenerowanych napisach automatycznych na YouTubie, że brakuje całych zdań i muszę tworzyć w ogóle całe zdania tam w tych podpisach czy napisach. No i tak, jesteście takim właśnie twórcą, musicie się namęczyć, żeby właśnie te wszystkie filmy udostępnić, bo także naprawdę podziwiam tych ludzi, którzy udostępniają tam, nie wiem, codziennie. Znam profile właśnie, gdzie takie skomplikowane są te filmy, jakieś właśnie przejścia i tak dalej. Ludzie kupują kursy, żeby jak najbardziej zainteresować osoby. A ja ostatnio, no parę chyba miesięcy temu, z 2 miesiące temu, czy 3, zapytałam się ludzi na Instagramie, co jest dla nich ważne, czy treść, czy to, żeby te filmy były takie jak właśnie skomplikowane, jakieś tam były właśnie przejścia i takie, wiecie, no takie interesujące technicznie. To większość mi napisała, że dla niej się treść liczy, a nie to, jak to w ten film wygląda. Także widzicie, można się namęczyć, ale ten film i tak przypadnie w czasoprzestrzeni. No i właśnie dochodzimy do clou programu, do tego, że coraz mniejsze zasięgi mają filmy i nie tylko moje, bo wchodzę sobie właśnie na inne profile i ostatnio mnie taka frustracja dosięgła, jeszcze na Instagramie i na Facebooku nie jest aż tak źle, bo różnie tam bywa, są wybijane te moje filmy różnie, ale powiem wam, że najgorzej jest na TikToku ostatnio, że jak my filmy kiedyś szły w setkach tysięcy wyświetleń, 10 000 to było tak na porządku dziennym, to no to ostatnio mam po
kilkaset, a ostatnio w ogóle zrobiłam taki filmik, puściłam tego takiego haskiego, co kiedyś u mnie udostępniłam na Instagramie i na Facebooku, taką poklatkowy filmik, on trwa tam 5 sekund, gdzie ten pies macha tak ogonem się jakby, macha ogonem, no. To powiem wam, że przez pierwsze 2 godziny były 4 wyświetlenia, w tym 2 moje. Więc teraz nikt mi nie powie, że ta platforma nie ogranicza zasięgów, ponieważ ja tam mam ponad 5000 ludzi na TikToku. Jakim cudem 4 osoby obejrzały? Przecież to jest nawet niemożliwe, bo osobom, które mnie obserwują, osoby, które mnie obserwują, powinny je widzieć. Więc z tych 5000 nawet niech 100 obejrzy, a nawet nie obejrzało. Więc musiał ograniczyć jeszcze widzialność moich postów dla ludzi, którzy mnie obserwują. Więc widzicie, ja nie wiem, o co tam chodzi. Domyślam się, że o pieniądze, nie? Że musicie zapłacić za reklamę i tak dalej, to dopiero będzie większe zainteresowanie. Doszły też mi słuchy, że po prostu ta sztuczna inteligencja też sprawdza, ile siedzicie w ogóle na tych platformach i jak nie siedzicie i tylko widzi, że wrzucacie filmiki i w ogóle wychodzicie sobie stamtąd, a ja tak nie robię, także no też nie wpadam w tą taką, czasami robię, że wrzucam i muszę wyjść, bo oczywiście muszę się wziąć za robotę, ale no doszły mi właśnie takie słuchy, że te inteligencje właśnie wymagają tego, żebyś jeszcze siedział na tej platformie. No ja się nie dziwię, no bo wiadomo, że to jest jakbyś coś dajesz w zasadzie i nie, coś bierzesz i musisz też coś dać, nie? No, czyli swoje poświęcenie czasu tam, oglądanie tych reklam, co tam się wyświetlają i tak dalej. Także to będzie chyba taki krótki filmik mój, takie z żalami. No i ogólnie nie tylko ja się z tym borykam, bo właśnie pod tym moim ostatnim postem na TikToku, gdzie w ogóle wskazałam to, że mam kurczę 4 wyświetlenia, to jest przegięcie już pały. No i nie tylko ja tak mam, bo się inne osoby też odezwały, że no też mają tak obcięte zasięgi i wchodziłam na ich profile i faktycznie tak jest i to samo się dzieje tutaj właśnie też na Instagramie. YouTube też potrafi takie rzeczy wyciąć super, na przykład też wrzucam shorta, jeden short ma 1000. W ogóle kiedyś moje shorty miały po parę tysięcy, a teraz też mają po 500, 200, 300. To najczęściej się zatrzymują na 500 i tak to jest sukces. Ale naprawdę, żebym coś uzbierała, wiecie, bo chciałabym, żeby te filmy zarabiały na siebie, bo też dzielę się tam wiedzą. Ale to po prostu skończy się też tym, jeżeli to są takie zasięgi ucinane, że będę musiała zrobić jakieś takie płatne kursy, PDF-y i tak dalej. Pewnie dużo osób by chciało, bo powiem wam, że coraz więcej do mnie osób pisze, które chcą, żebym prowadziła kursy, takie wiecie, face to face, nie? Twarzą w twarz. Myślę nad tym, wiecie? Może się kiedyś skuszę, ale ja po prostu nie mam czasu na to. Te wszystkie figurki zajmują mi tyle czasu, że nie mam czasu na to, aby zająć się w ogóle wychodzeniem do ludzi. O, może tak to powiem. Bywa tak, czy często nawet bywa tak, że ludzie do mnie piszą, coś chcą. Nawet dochodzi do tego, że wysyłają zdjęcia. Ktoś wam zajmie z godziny czasu, a potem i tak nie zamówi. No i co z tym zrobić? No nic nie zrobicie. Także takie moje opowieści dziwnej treści. Ale przynajmniej chciałam, żebyście wiedzieli, jak to jest w tym internecie. Jakie są wymogi w tych filmikach i statystyki. A jeszcze dlaczego Reelsy, te filmiki na Instagramie są lepsze od zdjęć. Nie wiem czemu, ale mają większe zasięgi. Mimo tego, że na przykład widzicie, że ja mam 800 wyświetleń, to tyle jest zasięg tego. Do 800 osób prawie doszło. Mogą być tam
zdublowane wejścia przez niektóre osoby, no to dajmy na to, że jest 800 wyświetleń, no to tam, to z 500 osób weszło. Ale jak widzicie, na przykład mam 100 lajków pod zdjęciem, to 100 osób tylko weszło. To zobaczcie, jaka jest różnica. I bardzo mało prawdopodobieństwo jest, że jak wrzucicie filmik, to będzie mniejszy niż tam 200. Na Instagramie przynajmniej. Na TikToku już niestety nie dam tej gwarancji, bo tam się różne jaja dzieją. Naprawdę. Dobrze, to ja uciekam. Zobaczcie, tak mi wyszło. Tutaj mniej więcej wygładziłam, ale tu jeszcze będzie kolejna warstwa. Tutaj fajnie to wyszło. O, fajnie tutaj jest wygładzone. Gładziutkie. Także na 17 minut opowiadania zrobiłam taki kawałek i tutaj. Oczywiście jakbym mniej gestykulowała, to by było szybciej. No ale zobaczcie, no przynajmniej 10 minut na taki skrawek. Dajmy na to. Dobra. Uciekam. Życzę Wam cudownego tygodnia. Zobaczymy się w kolejnym fascynującym wideo. Może będę o czymś też opowiadać ciekawym. Dziękuję Wam za wszystkie łapki w górę. Za wszystkie komentarze, bo to jest bardzo ważne. Nie zapominajcie o tym. Nie zapominajcie też o tym, aby mieć odhaczony ten dzwoneczek, bo przez to widzicie powiadomienia moich filmów. To też jest ważne. No i bardzo jestem wdzięczna wszystkim, którzy oglądają moje filmy od początku do końca. Ci, co się poświęcają, żeby obejrzeć, bo zbieram minuty do tego, żeby tutaj zarabiać. Co jest no, dla mnie ważne, no bo nie chcę otwierać żadnych patronajtów i innych takich dziwnych rzeczy. Chcę po prostu zarabiać z pracy swoich rąk. I tak mi możecie pomóc. Po prostu oglądając moje filmy, tam mam niektóre godzinne, to puścić sobie w tle, żeby mi się nabijały godziny. A mi brakuje jeszcze z 2000 godzin. No, także dużo tych filmów jeszcze muszę zrobić. I pogadanek. Dobrze. To uciekam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!